Tak jak Państwu wspominałam, platforma EMI czy IMI jest platformą, która bazuje głównie na współpracy. Ta współpraca odbywa się w prywatnych bądź publicznych przestrzeniach, czyli ulach. I o tym chciałabym teraz Państwu opowiedzieć. Jestem na stronie głównej platformy i widzicie Państwo tą pierwszą ikonkę, aplikację ULE. Klikam sobie w nią. I najpierw Państwu przedstawię, co tutaj widzimy, jakie są zakładki, jak się poruszać po tej stronie, a następnie pokażę, jak wyszukiwać ULE i jak stworzyć swój własny UL. OK. Pierwsza zakładka dotyczy ULI, w których jestem użytkownikiem albo jestem administratorem. Jak rozróżnić moje role? Tam, gdzie znajdują się niebieskie znaczki, to jestem uczestnikiem. Z kolei tutaj, gdzie jest ten żółty, oznacza, że jestem administratorem. Możecie Państwo też zrobić to w inny sposób, poprzez filtrowanie widoku. Klikając na administrator, wyświetlą się ULE, w których Państwo są administratorami. Klikając na funkcję członek, ukażą się wyłącznie ULE, w których Państwo są członkami. Wracam tutaj do widoku wszystkich dostępnych ULI i przejdę do następnej zakładki. Jest to zakładka Śledzisz. Ja tutaj nie mam na ten moment żadnego ULA, którego aktywność bym śledziła, ale można. Jest to tak, jak Państwo na przykład macie na stronie, na Facebooku na przykład, że śledzimy czy obserwujemy jakąś stronę internetową, czy stronę na Facebooku, to tutaj również możemy. Z kolei następna zakładka, to tutaj pojawiają się zaproszenia, czyli zaproszenia od innych administratorów, którzy chcieliby, żebym stała się członkiem ich grup. Tak więc tutaj mamy możliwość odpowiedzi na zaproszenia. Znowu ponownie, tak jak w przypadku kontaktów, jest to akceptacja albo odrzucenie. OK. Następna rzecz to wyszukiwanie. Tutaj Państwo macie lupkę, podobnie jak w przypadku kontaktów. Wpisujemy i patrzymy, na przykład ja wpisałam przyroda, bo ostatnie warsztaty odbywały się właśnie dla nauczycieli takich przedmiotów przyrodniczych i zaglądam tutaj, jakie są ULE. Wyświetliły mi się 3 ULE. W 2 jestem uczestnikiem, sprawdzę sobie ten UL. Tutaj nie ma mnie jeszcze. Jak Państwo widzą, mogę poprosić o uczestnictwo poprzez kliknięcie tego przycisku, albo mogę kliknąć na przycisk Śledzisz i będę obserwatorem tego ULA. Ja tutaj wyślę prośbę o uczestnictwo, zobaczcie Państwo, i już. Tak, zaproszenie zostało wysłane. Więc jeszcze raz, korzystając tutaj z tej lupki, wpisujemy, co nas interesuje i wyświetlane są ULE, które są na ten moment dostępne. Teraz w jaki sposób zakładać swój UL? Już Państwu pokażę. Wychodzę z tego. W prawym górnym rogu znajduje się przycisk nowy i właśnie klikając ten przycisk możecie Państwo utworzyć nowy UL. Klikam na nowy i do wyboru mam UL publiczny, tak jak Państwu w części teoretycznej opowiadałam, i UL prywatny. UL publiczny jest to UL, który jest dostępny w wynikach wyszukiwania, czyli w ten sposób, w jaki przed chwileczką Państwu pokazywałam, mogłabym dotrzeć do Państwa ULA. Z kolei UL prywatny nie pojawia się w wynikach wyszukiwania i ściana jest tylko dla osób prywatnych, czyli nie mogę zobaczyć, co odbywa się, jakie aktywności Państwo podejmujecie, o czym rozmawiacie na swojej ścianie. Dzisiaj w ramach tego szkolenia zachęcam, jeśli będziecie chcieli Państwo poćwiczyć, żebyście utworzyli Państwo UL publiczny. I zaprosili mnie też do tego ULA. Będzie to też właśnie okazja, żeby poćwiczyć zapraszanie członków do ULA, o czym Państwu za chwilkę opowiem i pokażę. Klikam na utwórz. Pojawiła się następna strona i teraz co mamy tutaj uzupełnić? Jesteśmy zachęcani do tego, żeby wybrać albo załadować swoje własne tło, możemy sobie wybrać, spersonalizować tak wizualnie, jak ma wyglądać ta strona. OK. I wybrać też obraz główny.
Można też oczywiście znowu własny, a można wybrać te, które już są tutaj dostępne. OK, wybrałam Biedronkę. I teraz co tutaj mamy i co trzeba uzupełnić? Najpierw jesteśmy poproszeni, żeby wpisać tytuł. Ja pozwolę sobie wpisać warsztaty asynchroniczne. Dalej identyfikator, ale za chwilkę o tym powiem. Przejdziemy teraz do opisu. Można tutaj w kilku słowach opisać, czego dotyczy ten UL, tak? Więc możemy napisać, że jest to UL klasy 6 szkoły podstawowej, który dotyczy realizacji jakiegoś projektu, albo jeśli są to jakieś kółko zainteresowań, to oczywiście możemy to opisać. Więc ja tutaj wpiszę, że UL stworzony na potrzeby warsztatów online. OK? Tagi to są słowa klucze, czyli te słowa, którymi można do Państwa dotrzeć. Tak, takie słowa klucze. Więc na przykład wpiszę warsztat, klikam na Enter. W ten sposób to słowo klucz zostaje odizolowane od następnych. Warsztaty online, AFSE. OK, wybrałam 3 słowa klucze. Po każdym wcisnęłam Enter i przejdźmy teraz do identyfikatora. Jak Państwo widzicie, pojawia się tutaj informacja, żeby wpisać identyfikator ULA i musi on zawierać pomiędzy 5 a 65 znaków. Nie można zmienić tytuł i opis ULA, ale tego identyfikatora nie będzie można zmienić. Identyfikator jest tą częścią w adresie internetowym grupy, czyli ULA, która znajduje się po slashu. Więc to jest właściwie taka kwestia techniczna, ale należy ją tutaj uzupełnić, czyli od 5 do 65 znaków. Mogę to zrobić po prostu warsztaty asynchroniczne. Każdy UL ma swoją stronę, adres internetowy, więc musimy nadać jej indywidualny identyfikator. OK, wszystkie tutaj pola mam już uzupełnione i jeszcze chciałabym zwrócić Państwu uwagę na jedną rzecz. Macie Państwo 2 przyciski. Docelowo w ustawieniach są one włączone, że zezwalacie Państwo na prośbę o uczestnictwo i że ściana jest publiczna. Możecie Państwo to wyłączyć, zarówno jedną, jak i drugą opcję. Ja zachęcam do tego, żeby zezwolić na prośbę o uczestnictwo, bo uczniowie na przykład mogą poszukiwać ULA i będzie pewnie im łatwiej. Co do ściany, możecie Państwo wybrać, czy chcecie mieć ścianę publiczną, czy prywatną i następnie klikamy zapisz. Proszę bardzo, UL jest już gotowy i tak wygląda ściana Państwa ULA. Jak widzicie Państwo, na razie tutaj jest mało aplikacji, są tylko członkowie i EMI blogi. Zachęcam, żeby wejść tutaj w aplikację EMI Store i zobaczycie Państwo, że tych aplikacji jest dużo więcej i zapraszam, żebyście Państwo wszystkie je zainstalowali. Tak, to nie zajmie długo, a warto mieć te aplikacje u siebie. Szczególnie zależy mi, żebyście zainstalowali Państwo EMI zadania. OK, wracam na stronę swojego ULA. Widzicie Państwo, one się tutaj pojawiły na głównej stronie, więc tutaj mamy aplikację, zakładkę aplikacje i one znajdują się poniżej, ale jak Państwo spojrzycie, po prawej stronie taki niebieski przycisk to ściana. I to nie jest nic innego jak taka ściana właśnie na Facebooku. Po kliknięciu kursorem pojawia się takie okienko zbliżone pewnie do tego, co Państwo na co dzień z czego korzystacie Państwo, z edytora tekstu. I tutaj możemy pisać posty, które będą widoczne dla naszej grupy. W związku z tym, że założyłam tego ULA, chciałabym napisać wiadomość powitalną, więc piszę tutaj witam wszystkich członków ULA. Jak napisałam tutaj wiadomość, wystarczy teraz kliknąć na tego ptaszka, który będzie potwierdzeniem publikacji
tego posta. Jak widzicie Państwo, pojawiło się moje imię i nazwisko. Treść tego postu możemy dalej też zobaczyć właśnie, jaką ilość komentarzy ten post zgromadzi, bo można komentować dalej, jakie interakcje zostały wywołane w czasie jakiejś dyskusji. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ścianę. Jak widzicie Państwo, jest tutaj informacja, że ściana jest publiczna. Jeśli chcemy wrócić do aplikacji, to mamy znowu je po lewej stronie, więc możemy przechodzić swobodnie między tą częścią, która dotyczy aplikacji, a ściany. I ostatnia rzecz, którą chciałem Państwu pokazać, to w jaki sposób dojść do swojego ula, który Państwo przed chwileczką założyli, więc wchodzimy tutaj w aplikację i ona już tutaj, ten ul, który ja stworzyłam dzisiaj, warsztaty asynchroniczne, pojawił się od razu na tej liście. Jest żółty znaczek, to znaczy, że jestem administratorem tego ula i mogę w niego wejść i tak jak Państwo widzieli przed chwileczką, znowu mamy tą stronę główną, aplikację i ścianę. OK, na ten moment zapraszam, żeby każdy z Państwa założył swoją taką testową grupę, czyli ul i zainstalował z aplikacji EMI Store kolejną ikonę tutaj, głównie zależy mi na EMI zadania. Także zadanie dla Państwa, żeby stworzyć taki ul i zainstalować aplikację, napisać też post powitalny. I widzimy się za chwilkę. Dziękuję bardzo.